Dzisiaj w Kościele Męsko-Katolickim odwiedzimy kraje dalekie, gdyż naszym gościem będzie Marek Sacha, który dość długi okres swojego życia oddał właśnie odległym krajom, czyli Boliwię, dokładnie misjom w tamtym właśnie kraju. Buenas tardes, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, no sabía que hablas español. To by było mniej więcej wszystko, co jestem w stanie wydusić po hiszpańsku, ale muszę przyznać, że język mi się bardzo podobał i zawsze miałem takie miłe odczucia, kiedy go słuchałem czy go używałem. I takie moje pierwsze pytanie jest takie, nim zapytam jeszcze, jak się tam znalazłeś na tej boliwijskiej ziemi, to pierwsza rzecz, czy tęsknisz? Nie ma dnia, żebym bardziej lub mniej nie pomyślał o Boliwii, o tamtym czasie, o tamtych osobach, gdyż przede wszystkim mam mniej więcej żywy, stały kontakt albo z tamtejszą, że tak powiem, ludnością, albo przez takie prozaiczne na pozór, wydawałoby się, że fizyczne przedmioty, pamiątki, rzeczy, których mam sporo, których nie pochowałem głęboko do szafy, tylko zajmują większą, muszę przyznać, praktycznie część gdzieś tam mojego pokoju i tak dalej, więc nawet przechodząc obok wracają wspomnienia, więc tęskni się w jakiś specyficzny sposób i wspomina. Z tego co pamiętam, jak umawialiśmy się na to spotkanie, to mówiłeś, że w Boliwii spędziłeś 1,5 roku, tak? Mhm. Kiedy to było? Kiedy wyjechałeś? Kiedy wróciłeś? Wyjechałem pod koniec listopada 2016 roku. Na kilka dni przed jeszcze dotarciem do Boliwii udałem się do Hiszpanii, troszeczkę, żeby zmienić już klimat na ten cieplejszy. Chciałem również, to oczywiście pół żartem, ale tak na serio chciałem odwiedzić pewne ważne dla mnie miejsce, które się nazywa Torres Ciudad. To jest takie sanktuarium Matki Bożej, której dużą jakby cześć poświęcił mój patron, święty José María Escrivá de Balaguer, taki hiszpański święty, założyciel Opus Dei. Pisałem o nim pracę magisterską, dokładniej o jego marynności, więc to tak naprawdę też był taki akt z jednej strony podziękowania, a z drugiej strony też proszenia o ten czas w Boliwii, który miałem spędzić. Wyjeżdżając dokładnie nie wiedziałem, na ile jadę, w sensie podpisałem kontrakt na rok i to był taki wstępna umowa między diecezją tarnowską, między mną a tamtejszym biskupem i taki był plan, ale co się mogło wydarzyć, nie miałem biletu powrotnego, więc to był tak zwany one-way ticket, jak to się zawsze mówi i czasami się marzy o takich podróżach one-way ticket. Dopiero gdzieś to później ktoś mi na to zwrócił uwagę. I ostatecznie w maju 2018 roku powróciłem. 1 maja bodajże wyleciałem z Boliwii i tutaj byłem 2 maja. Historia wyjazdu jest bardzo daleka i szczerze powiedziawszy trudno wskazać jeden moment decyzji, bo po raz pierwszy w Boliwii znalazłem się w 2012 roku jako kleryk seminarium duchownego w Tarnowie. Pojechałem tam na staż miesięczny, no i trzeba powiedzieć, że tam wszystko się zaczęło, to sławne zdanie. I właśnie wtedy podczas jednej z wizyt odległych tam wiosek, o ile dobrze pamiętam, to w sensie ta wioska nazywała się Jaguaru, z pięknym kościołem takim franciszkańskim. Tam pokazywała nam ten kościół taka osoba, powiedzmy zakrystianka na nasze słownictwo. I niestety w tej parafii, w tym kościele nie było takiego stałego księdza, który by tam mieszkał, urzędował. Był po prostu ksiądz z dojazdu, misjonarz. I ona pokazywała, gdzieś tam odeszliśmy troszkę dalej od kościoła i ona tak ze łzami w oczach powiedziała mi wtedy, że oni by tu chcieli, ci mieszkańcy tej wioski, chcieliby, żeby mieli swojego księdza. Takiego nie z dojazdu, choć oczywiście się cieszą, ale takiego, żeby był tutaj na miejscu cały czas. I zapadły mi te słowa głęboko w pamięci i w sercu.
I jak później gdzieś to ktoś zacytował, ja wtedy obiecałem, że wrócę. Nie wiedziałem jeszcze, powiedzmy, no wtedy moja sytuacja była troszeczkę inna i do końca też nie byłem świadom, jak ja wrócę, kiedy ja wrócę, po co tam wrócę i na jak długo. No i musiałem czekać 4 lata chyba, o ile dobrze liczę, 4 lata po to, żeby się przekonać, że jednak pojadę tam jako świecki. Jako świecki, żeby też pomóc w tej całej działalności. Jak w ogóle wygląda sam proces od tego, że ja chcę jechać i potem do kogo mam się zgłosić i co zrobić, żeby ten kontrakt podpisać, cokolwiek ten kontrakt jest i znaczy. Jak w ogóle taka droga, nazwijmy to, urzędowa wygląda wyjazdu na misję osoby świeckiej? Też nie do końca jestem pewien, czy jestem najlepszym przykładem, bo u mnie z racji tego, że byłem już w Boliwii, znałem dosyć dobrze język hiszpański, więc pewne rzeczy można było jak gdyby zostawić. Normalnie osoba świecka jedzie do Warszawy, do Centrum Formacji Misyjnej, aby przez rok przygotowywać się do takiego wyjazdu gdzieś do kraju misyjnego. Ja z racji tego, że no w jakiś sposób już byłem, zwłaszcza właśnie językowo przygotowany, więc razem z kurią tarnowską, z przedstawicielem, z księdzem Czermakiem, Krzysztofem Czermakiem, który jest odpowiedzialny za misję w diecezji tarnowskiej, i z drugiej strony biskupem Antonim właśnie tam w Boliwii, początkowo mailowo, telefonicznie, tutaj rozmawialiśmy, ugadywaliśmy terminy. Kilka miesięcy przed moim wylotem przyjechał tu na wakacje biskup Antoni, odwiedził i diecezję, i moją rodzinę, i też w kurii się spotkaliśmy wszyscy porozmawiać. No i w ten sposób umówiliśmy się, tak? Właśnie to słowo formalnie mówiąc, podpisaliśmy kontrakt, czy przygotowaliśmy kontrakt, że wyjeżdżam na rok. Powiem tak, mnie osobiście i myślę wielu słuchaczom naszym i widzom, misjonarz kojarzy się pewnie z księdzem lub siostrą zakonną, którzy głoszą na ambonie, katechizują, sprawują sakramenty i tak dalej. A co może robić osoba świecka na misjach? Może bardzo wiele. Oczywiście nie może kilku rzeczy tak naprawdę. Może odpowiadając właśnie na to pytanie, należałoby powiedzieć, czego nie może, i wszystko pozostaje może. Bo jako świecki, wiadomo, nie sprawuje sakramentów to wszystko, co jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla księdza, ale tak naprawdę wszystko poza tym może zrobić osoba świecka. Ja, wyjeżdżając do Boliwii, byłem skierowany do pomocy biskupowi Antoniemu. Byłem jego sekretarzem, kierowcą, opiekunem całego domu, tam gdzie mieszkamy, biskupstwa, katedry, też razem z siostrami odpowiadałem za katedrę. Pracowałem w kurii, z której składały się 3 osoby razem ze mną, w sensie biskup, taka pani sekretarka z Boliwii i ja. Wszystkie wizyty, które, no wiadomo, jak to do biskupa, kuria, więc jest troszkę tego. W tak zwanym międzyczasie odrestaurowaliśmy też 10 pokoi w naszym domu po to, żeby je wynajmować i mieć troszeczkę na utrzymanie. Jeżeli chodzi o wiarę, ja zawsze mówiłem, że ja tam jadę może czegoś ich nauczyć, ale tak naprawdę zawsze wracałem nauczony też. I ktokolwiek chciałby wyjechać i tylko chcieć uczyć, no to okej, rozumiem, ale szczerze powiedziawszy, to nie jest też do końca postawa misjonarza czy chrześcijanina, tak? Bo na dobrą sprawę musimy się też uczyć i powinniśmy się tego uczyć, więc pomimo tego, że ich wiara trwa trochę proporcjonalnie krócej do naszej, z punktu historycznego, to nie oznacza wcale, że ona jest uboższa, gorsza i tak dalej, więc ja szczerze powiedziawszy czasami zapierałem dech w piersi, Zapierało ci dech w piersi? Zapierało mi dech w piersi, tak.
Czasami byłem zszokowany pozytywnie, ale czasami też negatywnie, tak? Bo wystarczy, że na przykład pada deszcz i oni już, ich ta religijność, jak jest choćby nawet niedziela, no już nie przyjdą takimi ilościami, tak? Przyjdą osoby takie mocno wierzące, które z zasadami i tak dalej, ale jak zobaczą, że mocno pada i tak dalej, no to już nie przyjdę. Wspominałeś o marzeniu, wspominałeś o trudzie, o wysiłku pewnym, który się wiąże choćby z wyjazdem na misję. To jest taki idealny opis po prostu przygody. Myślę, że słowo przygoda nieodłącznie jest związane ze słowem mężczyzna. Myślisz, że... Co o tym myślisz? Czy mężczyzna potrzebuje przygód? Pewnie zależy od mężczyzny, bo są tacy, którzy potrafią przesiedzieć na tej kanapie całe życie i się nie ruszać. Ja raczej byłem osobą, jestem, może nie w czasie koronawirusa, ale osobą dosyć aktywną, tak? Ja długo na jednym miejscu siedzieć nie potrafię. I myślę, że akurat u mężczyzny, cofając się wieki gdzieś tam, który był odpowiedzialny za zdobywanie, za poszukiwanie, za utrzymanie rodziny i tak dalej, gdzieś w naszych, myślę, genach i we krwi jest ten aspekt tej przygody, chociaż wiadomo, no, trzeba rozgraniczyć, jakie to są przygody, czy to są przygody właśnie takie turystyczne, czy taka Boża przygoda no, na tej płaszczyźnie religijnej. Jeszcze wrócę do kwestii pragnień, bo to jest tak, jak też wspominałem przedtem. Kwestie pragnień są jakimś takim tematem dla mnie ważnym i istotnym. Jak słuchać swoich pragnień? Jak je usłyszeć? To, co tak gdzieś w głębi człowieka, w głębi serca tak siedzi. Jak się do tego dokopać czasami? Czas. Myślę, że czas jest najlepszą odpowiedzią. I to, co najlepszego zrobił dla mnie biskup w 2014 roku, gdy ja byłem w gorącej wodzie kąpany jako młody chłopak i mówiący, że ja już mogę zostać i tak dalej. On powiedział, daj sobie czas. Przemyśl, zastanów się, oczywiście i też na kolanach, i też rozmawiaj z ludźmi, z rodziną zwłaszcza, i odkryj, czy to jest twoje pragnienie, czy to jest tylko zachcianka, taka chwilowa, taka chęć właśnie zaspokojenia tej przygody, ale z małej litery, przez P z małej litery. Bo mówiąc o tej przygodzie z dużej litery, z wielkiej litery, to właśnie trzeba powiedzieć, że to jest coś umocnione czasem, moim zdaniem. Potwierdzone czasem i to daje ci pewność, że jeżeli coś trwa dłużej niż jeden dzień, niż jeden tydzień i tu ciężko jest powiedzieć, bo czas jest pojęciem względnym i dla jednego miesiąc wystarczy, a dla drugiego 10 lat. Trzeba, żeby do czegoś czy do kogoś się przekonał. I mówiąc tutaj już o wszystkim, o drodze życiowej, wykonywanych zawodach i tak dalej. Ale jeżeli gdzieś głęboko w sercu wiesz i jesteś pewien tego, że na wszystkie twoje ludzkie sposoby przemyślałeś, przeanalizowałeś, czasami się mówi weź kartkę, wypisz plusy, minusy, chcesz, możesz to zrobić. Ja osobiście tego nie robiłem. Myślę, że moja głowa gdzieś to robiła, ale tak fizycznie nie. Więc jeżeli ty sam z sobą jesteś spokojny i dalej przekonany, że chcesz to zrobić, to i jest to też takie mniej lub bardziej prawe pragnienie, tak? Bo to mówimy oczywiście o takich pragnieniach, to Pan Bóg ci też pobłogosławi w tym wszystkim, bo to jest Jego głos gdzieś we wnętrzu, który powinniśmy odczytywać. A co byś doradził komuś, kto czuje w sercu takie pragnienie? Może by zaryzykować, wyjechać gdzieś na dłużej, na misję. Jeżeli jesteś wolny, jeżeli twoje zdrowie ci pozwala i ogólnie sytuacja taka ogólna, to jedź, nie zastanawiaj się, bo ja wyjechałem i tego nie żałuję. Gdybym nie wyjechał, na pewno do dzisiaj, raz, żebyśmy tu nie rozmawiali, ale dwa, nie dałoby mi to spokoju nigdy. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy będą ci przyklaskiwać. Ja miałem też
ciężki okres ciężki orzech do zgryzienia z najbliższą rodziną, bo to jednak nie jest łatwa decyzja do kraju mniej lub bardziej niebezpiecznego, więc też trwało to trochę czasu, żeby oni to zaakceptowali, żeby się z tym pogodzili. Przez długi czas, jeszcze w czasie już mojego pobytu jeszcze było ciężko, ale widzieli też, że podchodzę do tego ze spokojem i to było gdzieś naprawdę głębokie i jakby nie było, musieli to zaakceptować, więc też nie można się zrażać, jeżeli ktoś ci powie od razu nie, co ty robisz i tak dalej, bo na pewno pojawi się wiele osób, które powiedzą ci, nie marnuj sobie życia w ten sposób. To jest bez sensu, przecież masz pracę, tak super i tak dalej. Ja miałem pracę, wszystko miałem, tak? Nie potrzebowałem nawet takich jakichś tam rzeczy, ale wewnętrzny głos, jeżeli się go nie spełni, pozostanie. I ciężko go czymkolwiek później rzeczami, zwłaszcza materialnymi, zagłuszyć, więc jeżeli tylko drzemie w tobie jakiś głos, rozeznaj go, później rozmawiaj z odpowiednią osobą i odważ się na to, bo naprawdę warto. Osoba, myślę, że każda, która wraca, mówi o tym bardziej lub mniej, ale wraca przemieniona, nauczona, bo każdy wyjazd, gdziekolwiek otwiera oczy, a zwłaszcza do jakichś krajów biedniejszych, do sytuacji, gdzie jest wiadomo trudniej, automatycznie doceniamy też to, co mamy tutaj. Inaczej wracamy, inaczej patrzymy, inaczej rozmawiamy z ludźmi, na inne rzeczy zwracamy uwagę, więc z wyjazdu misyjnego, poza kilkoma bakteriami, wirusami, które możemy ze sobą przywieźć, wrócimy tylko i wyłącznie ubogaceni. Takie jest moje zdanie. Dzięki Ci wielkie za Twoje świadectwo, za Twoje podzielenie się tą historią, tą swoją przygodą tak naprawdę z Boliwią i tym czasem, który tam spędziłeś, i tą radością, która jest w Tobie cały czas, i te porady właśnie, jak szukać, jak znaleźć i realizować to własne pragnienia, które gdzieś w każdym z nas, w każdym mężczyźnie tak naprawdę Pan Bóg zaszczepił. Takie też pragnienie do tego, żeby służyć w Kościele i dla Kościoła. Dzięki serdeczne za to, że jesteście z nami, że oglądacie, że słuchacie. Zapraszamy i zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, do śledzenia nas na Facebooku oraz Instagramie i do zobaczenia w następnych filmach w naszym Kościele Męsko-Katolickim.